Dzień dobry. Panie prezesie, bardzo panu dziękuję, że pan mnie przyjął, chociaż ja wiem, że pan mnie nie lubi. Streszczaj się, koleżko. Przepraszam. Przepraszam. Ja wiem, że ja nadużyłem pana zaufanie, że narobiłem kłopotów panu Antoniemu, ale jak ja dostałem ten medal, to ja pomyślałem sobie, że jak tak, to ja już jestem nie do ruszenia. A pan mnie jednak z partii wywalił. Chociaż musiał pan aż 3 osoby swoje powołać. Jest specjalny, taki pluton specjalny, żeby nie było, że to pan Sandoz, żeby mnie się pozbyć. Bo się trochę boicie pana Antoniego, co? Dobra, przeprosiłeś już, tak? To uciekaj. Ale nie róbcie mu krzywdy. No, to moja wina. Wszystko moja wina. No, ja wiem, że jak pan coś obieca, to nic nie znaczy. Tak jak pan mówił, że nie on będzie ministrem obrony. No, ale ja błagam. Ja kiedyś panu krówki wyjadłem. Ja odkupiłem. Może trochę inne, bo pan ma takie ciągutki, autorytarne. Może i te panu posmakują. Nie? O! Ja jeszcze taką monetę mam. Taką specjalną ze mną. Pan Antoni mi wybił. Ja przepraszam raz jeszcze i dziękuję raz jeszcze. Posłuchaj, chłopcze. Bartku. Idź swoją drogą, ale jedna rada. Nigdy nie przepraszaj. Nigdy. Za nic. Tak jak ja. Mów najwyżej, że to był imperatyw moralny. A jak już nie masz wyjścia, to przeproś, ale tylko tych, którzy ewentualnie mogli czuć się urażeni. A jak tylko przeprosisz, natychmiast obraź jeszcze raz. Bo przeprosiny to znak, że się pomyliłeś, a ty się nie mylisz. Ty się nie możesz mylić. Ty zawsze dokładnie wiesz, co chcesz powiedzieć. No to już. Proszę. No. Imperatyw. Panie Antoni, można słówko? My się znamy? No na pewno mnie pan zna. Z telewizji, z gazet. Jestem sławny medialnie. Bardzo mi przykro, ale nie. Ale jak to nie? Wiesz, z kim tańczysz? Co dalej nic? Niestety. Jestem ten słynny detektyw. Co się stało? Mam coś na włosach? Nie, o co chodzi? Chciałbym się zapisać do tej pana komisji całej. Nawet mogę być przewodniczącym, bo ten poprzedni, co wykończył te karakale, co wygląda jak zombie, dał nogę do Stanów, nie? Ja wiem, że nie można ludzi oceniać po wyglądzie. Ale niektórych można. Każdy wiedział, że to świr. Trochę żeście się przez niego wstydu najedli. Dobra, ale krótko. O samolotach to ja nie mam pojęcia. Ale hipotez to panu nawalę pod sufit. Dużo nie wezmę, dogadamy się. Zresztą nie pan płaci, tylko podatnik. Jak pan tu w ogóle wszedł? Po prostu mnie zrzucili laserem. Bardzo mi przykro, nie mogę rozmawiać. Mam apel. Jaki apel? Taki nasz. Jest rocznica odsieczy wiedeńskiej. Kłaniam się. Wariat. Wariat. Co? No? I o tobie, Mariusz, piszą w internetach. O mnie, że co? No, że się opalasz w koło brzegu. Jakie ciastko do schłupania.
To, że sam sobie jakiś order przyznałeś? Pan czyta do końca. Sam sobie przyznałeś order i odmówiłeś jego przyjęcia. Tada! No ale to się nie trzyma kupy. Jak najbardziej się trzyma. Przyznanie orderu to merytoryczna ocena mojej pracy, a odmowa przyjęcia to skromność, która cechuje wybitnych bojowników dobrej zmiany. Powściągliwość i praca. Cholera jasna, psia krew. A cóż pan tak utyka? Jakiś pedał mnie potrącił na rowerze. Chyba gej. Geje to są w San Francisco. I pewnie do tego Jarosz. Oni tu jak u siebie się czują. Ich ulice, ich kamienice, ale to się zmieni. Jeszcze zobaczymy, kto kogo przedsweli. Może święty panie ministrze. Co? Normalne słowo. Jest w słowniku. Imperatyw moralny. Teraz już wszystko mówimy. A pani jak zwykle się tu krząta, jak taka mała myszka. Ano jak myszka. Pamiętam, jak kiedyś mój dziadek młócił zboże w sąsieku i niechcący 2 myszki takie właśnie nadziały mu się na widły. I pokazywał nam, dzieciakom, jeszcze były takie czerwone i ślepe. Nie to co pani. To, no w tym sensie, że w tym porównaniu pani jest jak myszka pracowita. Jest prezes? Pan wchodzi. O, jaka ładna filiżanka. Ostrożnie, tam jeszcze trochę kawy jest. Psia krew. Co to jest? Oblałem się kawą. Po co? Gorbaczow miał taki zaciek. Tylko na czole. I nie od kawy. Po pierwsze, chcę powiedzieć, że wizyta prezydenta USA przebiegła zadowalająco. Tym bardziej się cieszę, że to ja go tutaj zaprosiłem. Po drugie, pytanie. Co robimy z Unią? Zostajemy, wychodzimy, bo oni jakieś sankcje chcą na nas nakładać. Ten alkoholik, ten, co to nazywa się i grzeje jak piec w łazience, straszy, że... Niech straszy, tylko się ośmieszają. Niepoważni ludzie, czy oni siebie nie widzą? Tylko, że internety mówią, że większość naszych wyborców jest za Unią. Tu jest to 63% jest za, 21% przeciw, 16% nie ma zdania. Pan Większość zerknie. jest za. Czyli zróbmy tak. Pan i Rysiek mówicie w wywiadach, że jesteśmy za Unią. Krystyna mówi, że jesteśmy przeciwko Unii. A kogo by tam wziąć? A Marek niech mówi, że nie ma zdania. Który Marek? No, który Marek? Ten. Perukarz, ten kolega Katarzyny Wielkiej. I jeszcze jedno pytanie. Jesteśmy skłóceni z Niemcami, Francją, Włochami, Ukrainą, Litwą. Czy jeszcze kogoś dokładamy? Jakąś Bułgarię czy coś? Nie, wystarczy na razie. Jezu, no. Nikt nas nie lubi. Ważne, że my się lubimy. O, to dzwoni, przepraszam. Halo? Kto dzwoni? Dobrze, no to niech pani go przełączy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. I na wieki wieków. Jest pan minister spraw zagranicznych. Pierwsza sprawa, Polska. Wszystko to ładnie, pięknie, ale panie ministrze, to co tam jest, 2 lata już rządzicie. Ale to, co tam się dzieje w tych ambasadach, w tych konsulatach, to jest po prostu dramat. Jeśli zmieniliście gdzieś, to są to zmiany, powiedziałbym, tylko kosmetyczne. Jednego, drugiego zmieniacie tego, ambasadora. 2 lata już rządzicie. Skąd on wie, że pan tu jest?
nie dajecie dalej nowych ambasadorów. Ktoś powie, że nie ma? Co nie ma? No to może trzeba sieć zapuścić głębiej, znacznie głębiej. Większą sieć i znajdzie się. Bo są Polacy wielcy. Można szybciej? Można. Ja bym chciał wszystko szybciej. Tylko prezydent blokuje. Już go nieraz ochrzaniłem. Mówił Witek. A wydawał się nasz. Ale go przekabacili. Rączki całuję, pani Basiu. Panie Antoni, pan nie może sobie tam wchodzić, kiedy pan chce. Kolejka jest. Czegoś mi tu brakuje. Pięknie te media nóż w plecy wbijają dobrej bez zmianie. żadnego trybu. A spółki Skarbu Państwa dają pieniądze tym mediom. No to przecież w imieniu rządu dają w takim razie. Witam drogiego ojca. A kto to tam doszedł? Radiosłuchacz Antoni. A jak raz miałem do ciebie dzwonić. Przelałeś? Tak, oczywiście, przelałem 102 z groszami tam, tak. Świetnie. Bóg zapłać. Do pioruna ciężkiego. Co się stało, ojcze? Ślepa uliczka. I źle nam ta kobieta drogę pokazała. Och, to czarownica jedna. Zadzwonię później, bo teraz musimy cofać. No, alleluja i do tyłu. Ja też, jak się ostatnio w błocie zakopałem po sam wał korbowy, to mi pomogli zwykli ludzie. Elektorat. Jak się rozgadał nasz wielebny głośno mówiący? No dobrze. Oddzielmy chociaż na chwilę Kościół od państwa. Ech, a to prezydencina byle jaka, co? On mi wysyła jakieś listy do M. A ja mu generała uwaliłem, jego ulubionego. Szach. Mat. No, z tym szachem matem to trochę przesada, bo on z kolei ci twoich generałów poblokował. Ale fajnie, że tego Donalda z USA zaprosiłem do nas. Nie? Ale pan Witek mówił, że to on. Witek Śmitek. On te se może zaprosić. Filharmonię z Bratysławy. To naprawdę ja. Powiedz lepiej, jak ta twoja komisja? Bo coś cicho o niej ostatnio. No właśnie, Antoni, wypadałoby już coś wiedzieć. Jesteśmy bliżej prawdy. Jesteśmy coraz bliżej. No, to wiem, to mówię co miesiąc, ale Ale w końcu nawet najtwardszy elektorat spyta, no i co? Sytuacja jest skomplikowana. A, i on nam będzie tak ściemniał. Jak już zbliżamy się do prawdy, to ktoś jakby tę prawdę od nas dalej odsuwa, jak taki portfel na sznurku. kto? Istnieje bardzo wiele hipotez. I masz babo placek. Niestety bardzo wiele śladów zostało zatartych. To jest wojna hybrydowa. Przepraszam, że się wtrącam, ale tak poza wszystkim. To paliwo powoli się kończy. Teraz to coś innego ludzi interesuje. Ci uchodźcy. To jest teraz temat. To ludzi kręci. Może zrobić taką komisję. Kto chciał sprowadzić uchodźców? Witek, już. Dziękuję ci. Dziękuję. Dziękujemy. Do widzenia. Do zobaczenia. Dziękuję. Myślałem, że jesteśmy kolegami. Nie musiałeś mnie tak upokorzyć z moim misiem. Jak? Tak ostentacyjnie wyrzucać go. Ja mu daję medal za zasługi. A ty won, że nie spełnia minimum kryteriów. Ale to nie ja. Wiesz, powstała specjalna 3-osobowa komisja i... Na komisja to ja się znam. To była lipa. 3 kukły. Myślałem, że mi serce pęknie. Ale to nie ja. Mojego misia.
Kisia tak upokorzyć. Nieładnie. Panie Antoni, musimy już iść. Są dożynki, apel mamy. Już idę, prosiaczku. Nieładnie. Nieładnie. Po co czekać tydzień? Już dzisiaj zobacz nowy odcinek Ucha Prezesa. Wejdź na showmax.com.